Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane Console Edition i dzisiaj mam dla Was grę Killzone na PlayStation 2. Gra pojawiła się w 2004 roku i w pewien sposób zadała kłam takiemu twierdzeniu, że na PlayStation 2 nie da się zrobić dobrej gry typu FPS. I choć Killzone był całkiem niezłą grą na swoje czasy, to tak naprawdę tą grą, która zadała taki ostateczny cios temu kłamstwu, że się nie da zrobić dobrej gry FPS, był Black, który wyszedł chyba 2 lata później. Natomiast faktycznie na PlayStation 2 zdarzały się gry, które w mojej opinii były bardzo dobrymi grami FPS. To m.in. właśnie Killzone, Black wspomniany wcześniej i chociażby jeszcze Call of Duty Big Red One, które w mojej opinii było bardzo dobre. Chociaż z tym Call of Duty to było tak, że nie wszystko jednak tam szło tak jak powinno, bo były Call of Duty, które były bardzo, bardzo kiepskie. Killzone został stworzony przez studio Guerrilla Games, które aktualnie jest słynne z tego powodu, że stworzyło grę Horizon Zero Dawn. Tak naprawdę Guerrilla Games poza serią Killzone i poza Horizon stworzyła tylko jeszcze jedną grę i to był Shell Shock Nam 67. Gra, która raczej była mocno takim średniakiem, dotyczyła wojny w Wietnamie, ale tak nie wyszło to za bardzo. Natomiast faktycznie ta dobra passa studia zaczęła się od momentu wydania pierwszego Killzone i potem kolejne części Killzone, chociażby 2 i Shadowfall, no to były takie gry, które pokazywały, że faktycznie konsola od Sony potrafi udźwignąć niesamowitą jakość grafiki. Z Killzone'em 2 było tyle śmiesznie, jak pamiętacie, że było pokazany taki trailer CG na targach, na początku, kiedy zapowiadali PlayStation 3 i oni później starali się uzyskać taki efekt w grze, co widzieliśmy na tym trailerze, co połowicznie trzeba przyznać, że się udało. No i potem oczywiście ten Killzone Shadowfall, który korzysta z silnika Decima, na którym też śmiga oczywiście Horizon. Kolejny raz pokazali, że zresztą ogólnie Shadowfall jest grą, która tak ludzi średnio interesuje i średnio bawiła. Ja muszę przyznać, że bawiłem się bardzo dobrze. Ale pod kątem graficznym i prezentacji Shadowfall zdecydowanie pokazał klasę. Natomiast pierwsza część jest takim originem, że tak powiem, serii, no bo to jest właściwie, dzieje się chyba na samym początku. Nie jestem za bardzo obeznany, jeżeli chodzi o całe uniwersum Killzone. Natomiast niewątpliwie muszę przyznać, że są to gry, w które we wszystkie części grało mi się wyśmienicie i w 3 Killzone'a, która też jest przez wielu graczy krytykowana, i chociażby w Killzone Liberation, które pojawiło się na PSP, też było całkiem fajne. Zdecydowanie to, co właśnie pokazuje na samym początku, to Killzone to takie podejście troszkę inne do tematu, jeśli chodzi o gry FPS. Ponieważ tutaj mamy coś takiego, to nie jest gra, w której kierujemy składem. Co prawda skład jest, oni cały czas za nami się poruszają, ale tak naprawdę nie możemy im wydawać komend, oni działają jakby autonomicznie. Co było dosyć dziwne, jeżeli chodzi bo jeżeli spojrzymy na Wikipedii, to tam jest napisane, że jest to FPS squad based. No i tu się nie można tutaj w sumie z tym kłócić, bo faktycznie mamy ten skład, który za nami podąża, ale niemożność wydawania mu rozkazów, no to trochę tak, wiecie, to są takie troszkę postacie, które po prostu chodzą za nami jak takie kurczaki, no i czasami tam strzelają, nawet czasami im się uda kogoś zabić. Zapewne jeżeli graliście w Killzone w czasach PlayStation 2, to zapamiętaliście fantastyczne wprowadzenie, kiedy to ten cały Herr Komendante Hellcastów, niejaki Vasari, przemawia do tych wszystkich zambruderów. No i to było zrobione w takiej grafice CG. Trzeba przyznać, że to robiło wrażenie. Na 2004 rok, no to naprawdę to była grafika CG z najwyższej półki. Trudno się z tym kłócić. Natomiast sama gra całkiem wypadała nieźle. Gra przedstawiała nam konflikt właśnie pomiędzy ESA, czyli tymi dobrymi, no i Helgastami, czyli tymi złymi. Helgaści byli troszkę tak wzorowani na
Niemcach z czasów II wojny światowej. Mieli jeszcze takie podświetlane złowrogo na czerwono oczy, jak widzicie tutaj. No i konflikt dotyczył, znaczy walka była pomiędzy tymi dwoma frakcjami. Killzone na pewno na początku pokazywał pazur, gdy zaczynaliśmy grę, gdy broniliśmy tych okopów, potem mieliśmy taką misję w mieście. No to trzeba przyznać, że to robiło wrażenie, szczególnie na przykład były też takie misje, w których mieliśmy dosyć duże otwarte tereny, po których mogliśmy się swobodnie poruszać, to też robiło wrażenie. Oczywiście na możliwości PlayStation, no to tam było wiadomo, że było mało obiektów, że ten zakres widzenia nie był aż taki duży, ale trzeba przyznać, że autorzy postarali się, aby było też zróżnicowana ta gra i trafimy i do dżungli, i do miasta, i trafimy na tereny ośnieżone, także tam cały czas coś się działo. Gra była dosyć długa, także to też pozytywnie wypadało, że to nie była gra na jedno posiedzenie, które mogłeś skończyć w jeden wieczór, także też to było bardzo pozytywne. No i na pewno w 2004 roku wyróżniała się graficznie, pod kątem graficznym Killzone się na pewno wyróżniał. No i ten konflikt był pokazany w dosyć ciekawy sposób, ponieważ nie mieliśmy jednego bohatera, którym mogliśmy sterować, tylko mieliśmy 4 bohaterów i przed jedną misją mogliśmy sobie wybrać, którym chcemy grać. A różnice nie były tylko kosmetyczne, ale były takie, powiedzmy, bardziej też pod kątem mechaniki. Tak więc Templar to był taki typowy wojownik, mieliśmy Luger, to była kobieta, która była takim cichym zabójcą, miała taki pistolet z tłumikiem, był Rico, czyli taki mięśniak, który dzierżył potężne działko, takie obrotowe, no i był Haka, który był szpiegiem Hellcastów, który tak w sumie, szczerze mówiąc, to tak nie różnił się za bardzo od Templara. I przed każdą misją mogliśmy sobie wybrać, którym chcemy wojakiem grać, no i to była taka różnica, cała reszta za nami jakby podążała. I w sumie muszę przyznać, że dzisiaj grając w tą grę nie grało mi się tak dobrze jak za czasów PlayStation 2. Przede wszystkim jestem trochę rozleniwiony przez inne tego typu gry, czy to na PC, czy na konsoli, gdzie jest bardzo dobrze opracowane sterowanie. W Killzone może sterowanie nie chodzi o to, że ono było źle opracowane, tylko jest strasznie to sterowanie toporne, takie siermiężne. Dzisiaj w grach, szczególnie w FPS-ach na konsoli, jest zawsze delikatny auto-aim. Z racji tego, że pad nie jest tak precyzyjny jak klawiatura i myszka, więc ten delikatny auto-aim zazwyczaj jest. A tutaj jakby w tym Killzone nie ma tego auto-aima, także celowanie precyzyjne jest dosyć skomplikowane, jest takie siermiężne, trzeba przyznać, siermiężne i już nie grało mi się tak dobrze jak kiedyś, aczkolwiek wkręciłem się w tą historię, bo sama historia jest dosyć ciekawa, fabuła może nie jest jakoś zbytnio odkrywcza, ale warto ją poznać chociażby dlatego, jeżeli interesujecie się tym uniwersum, żeby poznać cały origin początków konfliktu z Hellcastami, to zdecydowanie warto się zapoznać. To co ciekawe jest jeszcze ogólnie w Killzone, to bardzo fajny manual, który przygotowała nam Guerrilla Games w formie takiej książeczki, właściwie takiej gazety, w której mamy tutaj opowiedziane właśnie o jak uruchomić grę, mamy, widzicie, jakiś tam opis ekranu, w którym będziemy sterować. Fajnie to w ogóle zostało pomyślane, bo fajnie wpływa to na cały odbiór całości, całej gry, tak? Także tutaj trzeba przyznać, że pozytywnie bardzo to oceniam. Zazwyczaj w tych manuale to były po prostu manuale, a tutaj postarano się, żeby to jakoś tak ze sobą współgrało i ogólnie bardzo fajnie. Bardzo mi się to podoba, jak to wyszło. Tak jak wspomniałem, dosyć spore zróżnicowanie terenu, którym przyjdzie nam walczyć, to też oceniam bardzo pozytywnie. No i to co w mojej opinii, znaczy powiem tak, bo grając na PlayStation 2 jest troszkę inny odbiór tej gry niż granie na emulatorze. Ja dopiero niedawno mogłem w miarę rozsądnie pograć na emulatorze, ponieważ występował tak zwany memory leak, czyli wyciek pamięci. Po jakimś czasie gra po prostu wieszała komputer, na którym była uruchomiona. Teraz już ten problem nie istnieje i udało mi się tą grę dokończyć. Natomiast od razu powiem tak, że jeżeli macie możliwość zagrania na przykład na oryginalnej konsoli PlayStation 2 i na emulatorze, to polecam granie na konsoli.
ta gra jakoś zyskuje bardziej, właśnie przez to, że ta grafika jest mniej ostra, że występuje tam takie ziarno. W mojej opinii sporo ta gra zyskuje, gdy gra się na konsoli, jest mniejsza rozdzielczość. W mojej opinii ta gra wygląda lepiej. Niestety po podbiciu rozdzielczości do Full HD, po odpaleniu jej na emulatorze, sporo ta gra niestety w mojej opinii traci, bo wychodzą te wszystkie niedoróbki, których nie widać było na oryginalnej konsoli. Także jest to jeden z niewielu przykładów, kiedy gra na emulatorze wygląda w mojej opinii gorzej niż gra oryginalnie na konsoli. Także, ale to już oczywiście zostawiam Wam, to już jak to woli. Teraz już można na najnowszych emulatorach bez problemu w Killzone'a grać, nie ma tego wycieku pamięci, można skończyć od początku do końca. Niemniej jednak Killzone też trzeba pochwalić, że jest to ta gra, która rozpoczęła całe to uniwersum Killzone'a, które właściwie do Shadowfalla było. Nie wiem, czy jeszcze będzie jakiś nowy Killzone, ciężko mi powiedzieć. Chętnie bym sobie zagrał. Zwłaszcza, że Shadowfall też mi się podobał. Chętnie bym zagrał w jakąś kolejną odsłonę. No zobaczymy, może coś jeszcze będzie. Także trzymam kciuki, żeby jeszcze jakiś Killzone się faktycznie na PlayStation 4 teraz pojawił. No cóż, a gra, czy warto dzisiaj zagrać? W mojej opinii warto. To trochę tak, jak wiecie, gra jest siermiężna, widać na niej odciśnięty ząb czasu dość znacznie, ale to nadal jest całkiem przyjemna strzelaninka. Oczywiście to nie ma co porównywać takiego, nie wiem, Killzone'a, nawet Killzone'a 2, który pojawił się na konsoli PlayStation 3, ale jest to całkiem fajna strzelaninka, można popykać, choć trzeba przyznać, że denerwują trochę częste loadingi, ponieważ plansze są dosyć małe, no wiadomo, PlayStation nie mogła tego udźwignąć. Denerwuje trochę to siermiężne i drewniane strzelanie, ale poza tym to jest całkiem przyjemna gra. Aczkolwiek w mojej opinii, gdybym miał stawiać jedną najlepszą grę FPS na PlayStation 2, to zdecydowanie najlepszą grą na PlayStation 2 z gatunku FPS pozostaje Black, ponieważ tam oprócz tego, że gra była fenomenalnie graficzna, no to było też bardzo dobrze zrealizowane sterowanie i czuło się tam taką płynność gry. Tutaj niestety troszkę mi tego zabrakło, no ale warto wspomnieć, że po pierwszym Killzone'ie każda kolejna część będzie jednak pewnym takim kamieniem milowym, jeśli chodzi o technologię, no może poza częścią trzecią, która chyba była na tym samym silniku co druga, ale dwójka i Shadowfall wprowadzały naprawdę fenomenalną oprawę graficzną, o której się mówiło potem przez spory czas. Chociaż Shadowfall oczywiście dla niektórych gra była kiepska, ja uważam, że była bardzo dobra i polecam. Ogólnie polecam całe uniwersum Killzone, nawet mam takie pewne zapędy, żeby zrobić taki story mode właśnie o serii Killzone, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Niemniej jednak Killzone nadal cieszy, choć nie tak jak dawniej i zdecydowanie nie warto grać w tą grę na emulatorze. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.